Cześć. W dzisiejszym filmie robimy unboxing zakupów z internetu w miesiącu sierpniu. Scyzoryki kupione na OLX. Sprzedajemy PL i Allegro lokalne. Część już wcześniej była otwarta przeze mnie. Teraz pokazuję to, co przyszło mi po weekendzie. Tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Opinella. Kupiony na Allegro lokalnym. Bardzo ładny opinelek. 12. Za kwotę, która jest nie do uwierzenia, gdyż kosztował jedyne 45 zł. No i ktoś to chyba obrócił pierścień. Nie. W każdym razie Opinel kosztował 45 zł. To jest 12, jak widać, numer 12, Blade, coś tam. Opinel Francja Inox, ładne czerwone napisy, stan, nówka sztuka, troszkę przytarty do końca. Kawał noża. I co? I sprzedający wystawił za 45 zł. Nie podpisał, że to 12. Chyba nie był w temacie. Wypisał tylko jego długość, wymiary. Zapytałem uprzejmie o opisy na pierścieniu. Podał mi, to go od razu kupiłem. Jeszcze ze smartem. Za takiego, no to nie wiem, czy 140 zł to dałoby radę kupić. Więc bardzo dobry zakup i opłacalny. Aż nie wierzę. Następnie, co my mamy następnego? Tutaj już nic nie ma. Ktoś się bardzo ładnie postarał. A może w końcu się dobierzemy do tego. Segregacja. Papier do papieru. Plastik do plastiku. I mamy takie małe coś. A to małe coś to jest scyzoryczek Gerlacha, kupiony, z tego co pamiętam, na OLX. Troszkę do podczyszczenia, podpolerowania. Luźne jeszcze. A to jest skrzywione. Zobaczę, czy będziemy rozkuwać, czy zostanie jak jest. No, do wyczyszczenia cena 15 zł plus przesyłka.
Okładki są niezniszczone, więc po przyłożeniu minimum pracy powinien być ładny. Nie jest nie najgorszy. I dobra. Następnie mamy to chyba też będzie Gerlach. I Gerlach powinien być jasno-pomarańczowy. Gdzie to jest? Dobra, tutaj. Bardzo solidnie zapakowany. To jest z portalu Sprzedajemy. O. I mamy podobny model, ale trochę grubsze szydło. Ostrze główne. 15 zł kosztował. Wszystko sprawne do podczyszczenia. Elegancki. W tej cenie to jak za darmo. Tu też Gerlach. W ogóle to nie oszczone, to nie oszczone. Takie lyski. I nożyczki. Zobaczymy sprężynkę w nożyczkach. Toż to niemożliwe. Sprężynka jak nowa. W tych scyzorykach to jest ewenement. Bardzo ładna sztuka. Z przesyłką kosztował 23 zł. Jakoś tak. Czyli udany zakup. Będzie ładny. Tylko troszkę wełny stalowej nasmarować i można wsadzić do pudełeczka. Okładki nigdzie nie pęknięte, nawet nie porysowane. Musiał leżeć w szufladzie. Niewiele używane. Czyli dwa scyzoryczki po 15 zł, jeden za 45 francuski. Następnie tu najprawdopodobniej będzie od jednego mojego ulubionego sprzedającego z Wrocławia, obywatela UK. Przesyłka tutaj. Muszę przyznać, że się postarali z pakowaniem. Parę razy dostałem paczki, w których nie było w ogóle wypełnienia. A tu mamy kombo. Ogólnie drobnica. To jakiś chiński. Najprawdopodobniej tak, Chińczyk. To Kager. 4-listna koniczynka. Chińczyk czy no name? Chyba, że tu. Dużo ma tych sprzętów. O, prawdziwa piła, nie jakieś dziadostwo, tylko ciekawe, czy ząbki w miarę. Nożyczki mogą być za dawcę sprężyny.
otwieracz luźny. Pojedynczo trzeba. Taki oto no name. No to już taka sobie nie jest zły. Za 2 złote ktoś może by to łyknął. Następnie ciekawsze już egzemplarze. Tutaj mamy niespodziankę. No, przytopiony w tym miejscu. Trzeba będzie podpolerować. Rozfraj. Ostry. Troszkę ktoś zaoszczył. Wszystkie sprężynki eleganckie. Raczej starszy. Duże mosiężne piny. Do wyczyszczenia i podpolerowania. Też kilka złotych wart, ale jakieś nieduże pieniądze. Raczej. Następnie zdjęłano WSSR. I pasowny jak wszystko, co oni tam robili. Krasowa zwiezda. Tylko że bez czerwonego. Tutaj jakiś zameczek. Tutaj jelnek. Cyrylicą coś, ale nieczytelne. Nowo w to... No, nie będę się popisywał nieznajomością. Ogólnie taki nawet ładny egzemplarzyk. Mocne sprężyny. Co my tu mamy? Okładki w miarę. Nawet ma to coś i to coś. O, mosiądzowana stal? Czy mosiądz? Ciężko stwierdzić. No ale ładny. Nawet co do wartości to ciężko powiedzieć. Otworzymy sobie Chińczykiem. Albo tym Chińczykiem. Co my tu mamy? Jeden. Tu coś, nożyczki. Chyba walnięte. No i otwórz to pazurami. W życiu nigdy. Kurde. Dobra, nie będę się męczył. To co jest to? Dobra, nie będziemy się bawić teraz. W każdym razie no stan chyba nie najgorszy. Szydło. Jedno i drugie. Kolce. Też gwiazdka. I tu też sygnowany. Cyk, cyk. A wyciągniemy to może jednak. Zobaczymy, co on za ptica. Nożyczki. No, nożyczki sprawne. Chociaż nie da się ich wyciągnąć palcami. Ale może po nasmarowaniu trochę stan się polepszy. Tutaj mamy taki duży egzemplarz. C480. Kolce.
No, taki solidny, dosyć niestety korkociąg urwany. I okładka w jednym miejscu odłazi. A ostrze to na nierdzewkę nie wygląda. Nie widzę żadnych oznaczeń producenta poza tym, ale coś tu może będzie, a może nie będzie. Zobaczymy. Najprawdopodobniej będzie trzeba go rozkuć, a potem to się zobaczy. Taki duży. Nic tam dalej nie wiem. Ostatnia rzecz to była osobno wystawiona. Poprosiłem gościa, żeby mi zrobił jedną ofertę, gdyż jak zwykle zarośnięty ten otwieracz. Ładne oznaczenia. Urząd patentowy. Numer 12185, PRL 13817. Tam otwieracz, korkociąg. To jest korkociąg. Nie tak popierdółki jak w tych nowych scyzorykach. To jest turysta. Otwieracz do konserw, otwieracz do kapsli, korkociąg. Coś tu jeszcze chyba było. Może i było. Trzeba będzie to Made in Poland. Kiedyś to się robiło. A, tu mamy jeszcze uszcze. Taki kolec. Też otwieracz jakiś, chyba do przebijania. No, w każdym bądź razie może piękny nie jest, ale jak się przeczyści. Co to jest? Jakby go wrzucić do piaskowania. O, cena 22 zł. No ja kupiłem troszkę taniej. Jak byś go wrzucić do piaskowania, to ta powłoka zejdzie, ale powinien być wyczyszczony z każdego syfu znalezionego. I to tyle, 8 dych. No. Ten liczmy 20. Ten też. To 10. Te Chińczyki po 5. I to 20. No. Paczka była warta swojej ceny, ale w niewiele więcej. Chyba. A teraz otworzymy sobie. I paczka kupiona na Oliksie była. A ta paczka jest kupiona. Gdzie? Na Oliksie. Ale na sprzedajemy też było. Przesyłka wyszła z tym scyzorykiem. Jakieś 20 zł. No niestety okładka pęknięta. Trochę luzu jest na sprężynie. Na sprężynie raczej na oszczu. A to raczej wina właśnie tego pęknięcia. Ogólnie oszcze też już zmęczone. A może coś z niego będzie w przyszłości. A jak nie, tutaj jest. Gerlach, ale co tam dalej? O. Tylko Gerlach. Chyba tylko Gerlach. Taki Gerlach. Nic nadzwyczajnego. Jakich pełno.
Co tam dalej? I przedostatnia rzecz. Przedostatnia rzecz. Powinna być fajna. To co będzie, to zobaczymy. Gdyż z opisami to różnie bywa. Ludzie piszą jedno, potem wychodzi co innego, jak z autami. Pusto. Dobra. Tu mamy pierwszy egzemplarz. Ktoś się postarał. Wytniemy sobie od razu wszystkie trzy. Dobra. I tak. Pierwszy woreczek zawiera. Co on zawiera? O. Surprise. Zabrudzony jakimś czekoladą. Elegancki. Osoba, no korkociąg też prawilny. Jest wszystko. Wszystko jest elegancko. Jak się ma być. Blokada działa. Zakupiona ta paczka została na Elixie. Gdzie to jest? Do wyciągania. Tutaj. Piła. Nie ma nacięcia. I tu mamy jeszcze jakieś ostrze. Z tego co pamiętam, to sprawdziłem, to jest Victorinox Forester. Gdyż ma piłkę. Jest całkiem ładny. Jakiś. Są zabrudzenia, kosmetyka. Przemyć. Obiecałem koledze, że może sobie zobaczyć i wybrać, gdyż osoba sprzedająca wystawiła 3 scyzoryki za cenę 300 zł, a że to było późno w nocy, tak się prezentuje, że to było późno w nocy, to napisałem jej zaraz po tym jak wystawiła, jak zauważyłem, czy zgodzi się na rabat i cenę 280 przy zakupie wszystkich. Sprzedający się zgodził. Tutaj mamy, kogo my mamy? Tutaj jest pikniker bez piły, ale również bardzo ładny. Wszystko jest. No cóż, więc po przelaniu 280 zł plus tam reszty, czyli wyszło jakieś 302-305 zł z przesyłką. Jestem szczęśliwym posiadaczem Victorinoxa Forestera, Victorinoxa Piknikera oraz tego, który powinien być też Victorinoxem, tylko że ten już był troszkę używany. Do podprostowania jest korkociąg. Starszy chyba, albo i nie. Logo jest trochę inne. Tutaj mamy
elektro. Piknikera jednego już mam, ale w słabym stanie, kupionego za 3 dychy. Fuksem. Teraz będę miał w dobrym stanie. A jednego z tych Foresterów najprawdopodobniej przytuli kolega, któremu obiecałem po cenie kosztów. Więc zobaczymy. To jest tu, a nie z tej strony. Swoją drogą w lesie wyciągnięcie tej piłki bez drugiego scyzoryka to mogłoby być problematyczne. Ten był lekko używany, ale do zrobienia i będzie ładny. Więc to by było na tyle co do scyzoryków. A teraz zobaczymy sobie dużą paczuszkę od jednego miłego pana zesprzedajemy. Wystawił za grosze. Ja już mam taką książkę, ale co szkodzi mieć drugą. Też kolega chyba będzie chciał. No to od nie tej strony otwierałem. Co my tu mamy? Książka z scyzoryki. Nie najgorsza. Obwoluta w środku. Strony lekko pożółkłe. Ale przyda się. Zawsze lepiej mieć dwie jak żadnej. Coś mi tu jeszcze chyba dołożyli. Ale to już ekstra. Styropian. No i spoko. No i to by było na tyle. Książeczka kupiona w koszcie przesyłki. 2 dychy. Więc najbardziej jestem zadowolony z tych Victorinoxów, bo po 100 to ciężko kupić. Ten chodzi 140 mniej więcej, te są jeszcze droższe, 160, a używane nowe to nie ma o czym mówić. Ten jest ładny, ten jest bardzo ładny, ten jest spoko, zobaczymy. Ten taki mały, ale z radzieckich nie zbieram, chociaż może leżeć. Ten do zrobienia. To będzie trzeba poprawić. No i ta maczeta w tej cenie jest niewiarygodne, ale też czasem się może udać. Tak jak wczoraj ktoś sobie wyhaczył Victorinoxa za 15 zł oficera. Na Elixie niestety nie byłem to ja, ale ja też fajną rzecz kupiłem. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Do następnego filmu. Na razie.